Jesteśmy w takim miejscu, gdzie jest takie jezioro, na którym są takie kawałki lodowca, a w tle widać sam lodowiec. No i generalnie jest pięknie, ale mega zimno. Także ja nie wiem, jak my będziemy po tym lodowcu wchodzić. Ale no jakoś trzeba dać radę. Jesteśmy na diamentowej plaży Diamond Beach. I tu są właśnie takie kawałki lodu z lodowca wyrzucane na brzeg. No i fajnie to wygląda. A byłoby jeszcze fajnie, jakby było słońce i by się tak odbijało ładnie w tym. Ale nie wiem, generalnie fajnie, fajnie. Idziemy na lodowiec. Znajdujący się przed nami. Ale na razie po takiej ścieżce, takiej takiej zwykłej. Nie to co chcieliśmy, ale może zaraz będzie bardziej epicko. Lodowiec jest pokryty tym wulkanicznym pyłem. I to dobrze i źle, bo przyciąga słońce, ale też insuluje. A teraz idziemy dnem rzeki, w którą płynie woda z tego lodowca topiąca się. Ale nie padało przez ostatnie 2 dni, więc jest taka cieniuteńka. Jak pada przez 3 dni, to całe jest zalane. Wbijamy i w ogóle nie ma nic. Żadnego problemu. Ja wbijam, bo jest jeszcze lepiej. Wtedy to już w ogóle nie ma szans, że się wysypa. Ale lód poleciał. No, takie czekany. A tutaj już jesteśmy właściwie na nim. Zastanawialiśmy się, jak łatwo można to zrobić. No, kto się zastanawiał, to się zastanawiał. Jakby pewnie widać i słychać, ten lód jest taki bardzo chrupki jakby. I to dlatego, że jest lato, jest dużo słońca i on się cały czas topi. Jak była zima i tak 2-4 godziny słońca, to on byłby mega gładki. To jest niebieskie, dlatego że dyfrakcja światła, fizyka. I po prostu lód jest tak gęsty, że niebieskie światło się nie odbija, bo ma taką długość fali. No i dlatego te lodowce są niebieskie w pochmurnej pogodzie, bo jak jest na przykład słońce, to są takie bardziej miętowe, zielone. Jeszcze w 2019 to wszystko tutaj było pod lodem, a w 2018 to całe się osunęło. I jeżeli jesteśmy optymistyczni, to po czym teraz idziemy będzie jeszcze przez 20 lat, a tam na samej górze to tak ze 150 max. Także no cieszę się, że tu jestem, że zdążyłem. No trochę szkoda, ale no trudno się mówi. Już nic nie jesteśmy w stanie zrobić, żeby uratować lodowiec. A to jest jeden z takich najmniej, jakby najwolniej topniejących. Także są takie, które dużo szybciej topnieją. Nie no, epicko. Ale nie po takiej pionowej ścianie. Tutaj widzimy taką potężną dziurę i generalnie te wszystkie dziury, jak tutaj, jakby to całe, to którym teraz idziemy, to jest przez ten pył i przez jakby takie kamienie, bo to jest czarne, przyciąga słońce, śnieg wokół tego, jakby to się nagrzewa, śnieg wokół tego topnieje, powstają takie właśnie dziury i całe szczeliny i takie baseniki małe są. Tutaj jest bardzo gęsty ten lód, jak widać, jest taki niebieski. Mamy małego pit stopa na jedzenie. Tak to ładnie tu wygląda. Jakby się ktoś zastanawiał, co mam na sobie, to mam dresy, na to spodnie cargo, na to spodnie wodoodporne, 2 pary skarpetek, buty górskie, te raki. Oprócz tego tutaj mam 2 krótkie rękawki, koszulę, bluzę, softshell i kurtkę wodoodporną. I to jest za dużo. Jest gorąco i to jest za dużo. Ale no, oni wszyscy zakładali termo, ja nie mam termo, to myślę, kurde, lepiej założę coś więcej.
No i nie było warto. Gorąco bardzo. Ale no, lepiej, żeby było gorąco niż zimno. O, tutaj płynie woda do takiej dziury i ta dziura potem tworzy te jaskinie lodowe. I te jaskinie lodowe potem w zimie można fajnie zwiedzać. Co prawda nie do końca na tym lodowcu jest ciężko, ale są takie płaskie lodowce, to na nich jest dużo łatwiej takie jaskinie zwiedzać. Ale to zimą. Latem jest tylko kilka, które można zwiedzić. No i tutaj my generalnie teraz jesteśmy tak gdzieś na 300 metrach wysokości. Chyba nad poziomem morza, tak mi się wydaje. I cały ten lodowiec, jego szczyt jest około 1800 metrów. Ale żeby wejść na szczyt, to generalnie mało jest takich wycieczek. Jest taka jedna gdzieś tam od kogoś, która no w zależności od pogody trwa tak 12 do 16 godzin. A ta nasza no już trwa 2,5. Tutaj widzimy taki łuk, taką szczelinę, która ma taki niebieski lód, czyli to jest zimowy lód. W sensie, że on już jest taki starszy, bardziej już taki utwardzony, powiedzmy. Robią się takie łuki, bo ten cały tutaj lodowiec przesuwa się. Ta część, na której jesteśmy, tak 5-7 cm dziennie, a to tam na samej górze, to co widać, takie tutaj to 20 cm dziennie. Czyli no stosunkowo szybko bym powiedział. Ale ładnie tu, ładnie. Tu jest taka epicka szczelina i tu można wejść do środka i zobaczyć, jakie to jest przeogromne. I to się właśnie powoduje, przez to, że ten lód się osuwa. Ale no epickie, nie? No. Tutaj takie piękne slalomiki. Każdy z nas dostał tutaj takie czekany, ale no nie każdy z nas wróci z czekanem, bo pewien Maciek właśnie wrzucił do takiej głębokiej dziury swojego. Od czasu do czasu słychać tutaj takie uderzenia, trochę jak grzmoty, ale to nie są grzmoty, bo nie ma burzy, nie ma piorunów, a to są te tutaj górne części tego lodowca, które odpadają po prostu i uderzają z takim ogromnym hukiem. A że tu jest mega dobra akustyka, jak to pewnie widać, no to po prostu słychać. I to tak potężnie słychać. Niestety, no ciężko to nagrać, no bo nie wiadomo kiedy spadnie. Ostatni pit stop na podziwianie widoczków i już schodzimy z lodowca. Wróciliśmy z lodowca, generalnie było epicko, ale jacyś ludzie tam utknęli na tym lodowcu. Nie wiem czemu, nie wiem w jaki sposób, ale utknęli. No i trochę dupa. My i tak musieliśmy jeszcze czekać dobre pół godziny, żeby wszyscy zeszli, żeby wrócić. No i potem potężny deszcz był i teraz jesteśmy i czekamy, żeby no, oni tam będą jeść, w tamtym miejscu. A ja się skuszę na kolejną porcję MRE. I tutaj zaraz sobie zrobię i będę najedzony. Nie wygląda super smacznie, ale mi bardzo smakuje. To bardzo dobre. Co prawda mogło być troszkę cieplejsze, ale jest dużo cieplejsze niż wczoraj, także lepiej mi tym razem poszło. Ale dobre, smakuje mi bardzo. Także git, jestem zadowolony. No to mieliśmy nie mieć domku na dzisiaj, bo babka odpisała, że nie może nam przełożyć. I przez to mieliśmy już 2 domki na jeden dzień. I na dzisiaj mieliśmy nie mieć noclegu. Ale napisałem do niej, powiedziałem jaka jest sytuacja. I pani napisała, że porozmawiała tam z jakimiś ludźmi i że odwołała pracę w tym domu, który miał być w tym dniu. I załatwiła nam nocleg i przełożyła nam to wszystko jednak. W tej samej cenie. I jest super. Bo tamten nocleg też nam nie przypada, co był podwójny. I wszystko jest git.
W sensie ja bym miał gdzie spać ostatniej nocy, ale już trudno. No tylko teraz w tym momencie ten nocleg jest 400 km stąd. Jest godzina 18. My teraz wchodzimy pod górę, żeby zobaczyć wodospad. To jest 2 km. Pod górę. Czyli będziemy iść w luj długo. Trzeba wrócić. Zejdzie nam na to godzinę. 5 godzin jazdy. Milion rzeczy do zobaczenia po drodze. No generalnie no tak fajnie, ale nie do końca. Dotarliśmy z Fertifosu, ale tak, nie dotarliśmy, ale dotarliśmy, ładnie go widać. Piękne zdjęcie zrobione, ale nie idziemy dalej, bo nie ma czasu i potem trzeba będzie wchodzić z powrotem pod górę, co no się troszkę mija z celem, więc musimy niestety wrócić. No szkoda, bo to jest takie ikoniczne bardzo miejsce w Islandii, ale nie no, zobaczyliśmy, nie zobaczyliśmy z bliska, ale jakby no jest git, wystarczająco. No i kolejny wodospad zaliczony. Jakby są tylko wodospady tak naprawdę. I ten zwariował oczywiście. Tutaj o, jak widać wokół nas są takie kamyki obrośnięte mchem, a to tak naprawdę nie są kamyki obrośnięte mchem, tylko to jest lawa z jakiegoś starego wulkanu, która już po prostu dawno temu wyschła, no i w międzyczasie zdążyła dorosnąć. Ale to jest takie mega ogromne pole, gdzie jest bardzo dużo tej lawy. Także ciekawie, prawda? Jak widać, nic nie widać. Dotarliśmy do mega epickiego domku. Tam jest łóżko. Tak, kontakty są przy suficie. Łóżko jest pod sufitem. Ale mamy łazienkę. Mamy tutaj jedną sypialnię. Mamy kubę. Mamy salon potężny. Drugą sypialnię. Kuchnię. Trzecią sypialnię. I tam jeszcze jakąś graciarnię, ale kurde, nawet zmywarkę mamy. Pełny luksus.